Siemka, ja jestem Adacho i wracamy do mangi Dragon Ball Reika i dzisiaj mam zamiar przeczytać 2 rozdziały, a jako że one są w miarę tak średnio długie, to bez zbędnego bajdurzenia zapraszam do oglądania. Son Goku kontra Soba, ostatnio ciało Soby zostało przejęte. Manga oczywiście autorstwa Shibidams. Polecam wam sobie zerknąć na jego kanał, linki tradycyjnie znajdziecie w opisie, a my od razu przechodzimy do historii. Czy to jest aura Soby? Goku dziwi się oczywiście, przecież Kurayami ostatnio pokonał Shimę, Shima gdzieś tam leży nieprzytomna, Soba został przejęty, ten Yardratanin, którego poznaliśmy już w mandze Yardrats, również autorstwa Shibidamsa. Ja nie wiem dlaczego wypadło mi z głowy, że przecież też czytałem Inexorable Distortion. Przecież to też była manga Shibidamsa, prawda? Czy to jest aura Soby? Co się z nim stało? Nie, to nie Soba, mówi północny Kajo. Przynajmniej coś się w nim zmieniło, to dziwne. Muszę zobaczyć osobiście. Nie, nie możesz podjąć interwencji. Aha, bez prośby samego Grand Kajo, ale Goku jest już nieobecny. No właśnie, w ogóle był w trakcie jedzenia. Zostawił po sobie tradycyjnie niepozmywane talerze. To jest typowy Goku. Goku teleportuje się w miejsce zdarzenia. Jak śmiesz pojawiać się w ten sposób przede mną? Soba? Coś ty zrobił Shimie? A, ona. Potrzebowałem naczynia, więc po prostu przejąłem jej ciało. Goku, uważaj na niego, to nie Soba! Jeśli nie jesteś Seba, to w takim razie kim jesteś? Jestem Kurayami. Mówi Kurayami, klikając sobie tutaj karkiem. Ja nigdy nie byłem w stanie kliknąć w ten sposób karkiem. Klikanie to jest kwestia tego, że coś jest na przykład nierozgrzane, nie? A jak ktoś, on już walczył, to powinien być rozgrzany. To klikanie nie ma sensu. Zobaczcie, ja już jestem rozgrzany. Kiedyś umiałem klikać palcami, ale teraz boję się za bardzo. To złamię sobie rękę. Jedynie aspiruję do znalezienia idealnego naczynia, które pozwoli mi donieść moją zemstę przeciwko tym boskim zasadom, przeciwko tej boskiej osobie, która rządzi tym przybytkiem. Czy może znasz jakimś sposobem człowieka, który byłby w stanie być godnym naczyniem dla mnie? Co? Szukasz Grand Kajo? Szczerze, w sumie nie obchodzi mnie to. Oddawaj ciało Seby i nie wplątuj mieszkańców tej planety i zaświatów w twoją chęć zemsty. Goku w ogóle szybko załapał, o co chodzi, nie? Normalny Goku to by powiedział, nie wiem o co ci chodzi, ale zrobiłeś źle sobie, więc ja teraz zrobię źle tobie. A, rozumiem. Jeśli wierzyć wspomnieniom tego ciała, jesteś silnym przeciwnikiem. W takim razie ty staniesz się moim następnym naczyniem. Goku go po prostu odpycha. Dobra, możesz sobie marzyć. Seba mimo wszystko nie ma chyba zamiaru odpuścić. Ja tutaj będę go nazywał Seba, bo będzie mi w ten sposób łatwiej mówić niż Kurayami. W stronę Goku wypuszczone są pociski, ale Goku, przypomnijmy sobie, że on tutaj ma... O nie, on ma cały czas... Muszę sobie osadzać w głowie te historie gdzieś na osi czasu. Goku dalej ma tylko jedną transformację. Wiadomo, ma jeszcze Kaiokena, ale to nie jest transformacja. Więc tutaj nie ma mowy o jakimś stopniowym przechodzeniu w SSJ 1, 2, 3, GOT i tak dalej. Tutaj mamy tylko SSJ i wygląda na to, że Goku przez chwilę będzie walczył w bazowej formie i radzi sobie całkiem dobrze, bo tych ciosów Seby unika i nawet w momencie, w którym Seba próbuje go zaatakować, Goku bez problemu sobie z tym atakiem radzi. Mogłeś przejąć ciało Seby i masz jego moc, ale nadal nie wiesz, jak wykorzystać jego umiejętności. Przyznaję to. Ale prędzej czy później opanuje jego moc w całości. Jeśli Kurayami opanuje moc Seby, to będzie miał też yardratańskie umiejętności. Zwróćcie w ogóle uwagę na to, że Seba dostał tutaj takie włosy, nie? Zabawnie ten dymek przechodzi przez aureolę. Seba normalnie nie miał włosów, ale tutaj ten dymek zaczął mu wychodzić, bo on normalnie nie miał tego dymku w głowie, nie? Seba rzuca się w stronę Goku, Goku blokuje te ciosy, trafia go w bok, próbuje kontynuować kombinację jeszcze kolejnym kopnięciem, ale Seba znika. O, wygląda na to, że udało ci się opanować technikę powidoku. Chociaż tutaj nie widzę żadnego powidoku, to on po prostu zniknął. Seba wisząc w powietrzu przygotowuje w swoich dłoniach jakieś pociski ki. Mamy dość uroczą onomatopeję biri biri. Trochę jak ten z Naruto chi chi chi, no nie? Biri biri. No i jakieś duszki lecą. No to tak śmiesznie wyglądają te kiblasty, ale Goku w ogóle odpycha je, nawet nie wiem czy nie jakąś barierą, czy w ogóle podmuchem ki. Ej, dalej, jestem pewien, że jesteś w stanie poradzić sobie lepiej. Goku w zasadzie nie jest zmuszony, żeby walczyć na poważnie, mimo tego, że tutaj z tego co widzimy, to walka się powoli zaczyna zazębiać. Po kolejnym zderzeniu ciosów ciało Seby i Goku aż drży w powietrzu, ale Goku w tym wszystkim jest sprytniejszy. Wykorzystuje moment nieuwagi Seby, atakuje go kiblastem, ten jest trafiony i nie jest w stanie przyblokować tego. Złapany w wielki wybuch, wygląda na to, że walka się kończy, ale nagle, chwila, moment. Myślałem, że będziesz twardszy. To było za łatwe. Goku, to ja, Soba.
Mówię do ciebie poprzez telepatię. Posłuchaj uważnie mojego planu. Ta jednostka częściowo mnie kontroluje. Dam ci porady, w jaki sposób będziesz w stanie go pokonać. Goku sobie całkiem dobrze poradził i bez tego. Strzelam, że rada Seby będzie taka. Tylko że to będzie ryzykowne i to się może nie udać. I stawiam, że się nie uda. Teraz wykładam naprawdę bardzo mocną predykcję na stół. Seba powie, żeby Goku dał się w pewnym momencie zranić i wtedy sprowokuje Kurayamiego, żeby ten wyszedł z ciała Seby i wszedł do ciała Goku. I planem Seby będzie to, żeby w tym momencie tego Kurayamiego złapać, kiedy on będzie między jednym a drugim ciałem. Ale Goku się to nie uda, bo Kurayami ma jeszcze asa w rękawie, zrobi fiku miku, wejdzie do ciała Goku i wtedy będziemy mieli walkę Goku Kurayamiego kontra Paikuhana. Bo Paikuhan obecnie jest silniejszy niż Goku, bo pokonał Cella i innych bez problemu, a Goku nie był w stanie pokonać Cella i tutaj jest Goku świeżo po poświęceniu, no nie? Czyli to jest Goku słabszy od Cella. Tak myślę. Tak myślę. Co wy na to? Może tak być, może tak być. O, Supa Juhu! Ej, mieliśmy kiedyś ten atak, nie? Seba się mimo wszystko tutaj jeszcze nie poddaje. Supa Juhu! Mieliśmy to. Powidok się tutaj tworzy. Ej, chwila, ta technika, przypomina mi coś. Nie użyłeś tego na Yardrat? No użył, przecież pamiętam tę nazwę, Supa Juhu. Ale tutaj Seba wygląda, zobaczcie. Nie dość, że ma mordę Yardratanina, tu mu jakiś dziób wyrósł, jak dosłownie Cellowi w pierwszej formie. Ma to oko na czole i jeszcze dostał włosy. I ma aureolem. I jeszcze jest napakowany. No i jeszcze jest ich 5. No ale okej. Zostawmy tę walkę na chwilkę i zobaczmy, co się dzieje w miejscu, gdzie jest Kaio. Co? Jest jakiś ambaras na mojej planecie? Tak, nie poczuł pan tego dziwnego falowania ki? Son Goku jest już na miejscu. Tak, faktycznie, to ki. Kurayami. Jednostka narodzona dawno temu, zanim w ogóle pojawili się Kaio. A teraz szczególnie niebezpieczna. Myślicie, że ten wasz wojownik będzie w stanie pokonać go, kiedy mi się to nie udało? Z całym szacunkiem, panie księciuniu. Tak nie było w Gumisiach? Księciuniu? Ale Son Goku przezwycięża nas wszystkich. Może pan spać spokojnie. Jest on w stanie zmierzyć się z każdym. To prawda. My, bogowie tego świata, przestaliśmy trenować. Nasze siły są dalekie od tych, które prezentują dzisiejsi wojownicy. Ale nie lekceważ Kurayamiego. Będzie szukał zemsty za zapieczętowanie go na 1000-lecia. Mógłbym poprosić Paikuhana, żeby też pomógł, panie królu. Son Goku sobie sam poradzi, nie potrzebuje nikogo. To jeszcze zobaczymy, drogi zmarły Kaio. Północy. Wystarczy. Jeśli Son Goku pokona faktycznie Kurayamiego, nagrodzę go, tak jak będzie na to zasługiwał. Ale w przeciwnym razie będę potrzebował wszystkich wojowników, ponieważ to jest duże zagrożenie. Mamy się czym martwić. No dobrze, w takim razie let's resume the fight anyway. Chibi Dance tutaj mówi, dobra, wróćmy do tej walki, przecież na to wszyscy czekamy, no nie? No ja czekam też na fabułę, ale niech będzie, oglądamy walkę. Kurayami tutaj w ciele Soby, faktycznie z tymi 5, a nawet raz, 2, 3, no nie no, 5 ich jest. Z 5 stron atakuje Goku, ale ten sobie bez problemu radzi, blokuje te ciosy nawet bez patrzenia. Baw się dobrze, idź na całość, Goku. O, i mamy pulsujące żyłki, świecące oczy. No Goku pięknie tutaj narysowany i w końcu transformuje się w Super Saiyana. Wspaniale, Son Goku, tutaj w ten sposób mamy pisane dymki Seby. Wspaniale, Son Goku, teraz uderz mnie, moje klony znikną. Jesteś w stanie zgadnąć, który jest prawdziwym? Goku teleportuje się do jednego klona, uderza go i... uderzył faktycznie tego prawdziwego, a klony znikają, okej. Goku był w stanie namierzyć ki prawdziwego Seby. Dobra, dalej. Teraz zadaj finałowy cios. Jeśli to zrobię, umrzesz. Goku, ty durniu, już jestem martwy. To jest twoja ostatnia szansa, żeby pokonać Kurayamiego. No a co z tą zasadą, że jak ktoś jest martwy, to może nadal umrzeć, tylko wtedy przestaje istnieć? Tak jak to było na przykład z Vegetą, nie? W sensie Vegety to nie spotkało, ale w ten sposób było mu to grożone. Kamehameha tutaj Goku puszcza w stronę Kurayamiego. Trafia go, mamy wielki wybuch. Czy jest Kurayami Chyba tak, udało mu się wyjść z niego. Zobaczcie, że Seba już nie ma nic na czole i nie ma już włosów. Szczerze, też bym takiego Kurayamiego przygarnął. Chociaż dla samych włosów, nie? Dobra robota, Son Goku, ale wiem, że się wstrzymywałeś. Soba, mamy go. Twoja dusza wróciła do ciebie i wszystko jest w normie. Co jest? To wygląda jak aura Kurayamiego.
Tak, to jest jego esencja. Esencja jego ki. Musisz się jej pozbyć. Natychmiast. Ej, coś tu mi kurde nie gra. Czy to nie był plan tylko Kurayamiego, że on brzmiał jak Seba? Przecież teraz jak Goku wkłada rękę w jego ki, Kurayami dałby się w ten sposób... To był plan. Ty głupcze. Myślałeś, że naprawdę pozbędziesz się mnie w taki łatwy sposób? O, mówi... Ej, czyli jednak nie miałem racji, ale tutaj ta ostatnia scena była dość już sugestywna. Wybacz mi, Goku, nie wiem jak to zrobił. Oszukał mnie. Co jest ta rzecz? Wysysa moją rękę. I Goku jest złapany w tę dziurę. Ale nie, to Goku jest złapany w tę dziurę, ale nie jest przejęty. I O nie. Goku jest zamknięty chyba na 1 000 000 lat w komnacie ducha. On jest dosłownie zdradzony i zamknięty. Nie miałem wyboru. Jeśli wróci stamtąd, będzie osłabiony. A to ciało w końcu będzie moje. Mówi Kurayami. To on się wycofał na chwilę z ciała Seby, ale... Okej, dobra. Czytamy dalej w takim razie. Ja pierdziu, dobra. Son Goku kontra Soba to był rozdział 6. Idziemy dalej, rozdział 7. Wchodzimy. Co to jest za okładka? Mam w środku 2 wilki, nie? I ten ma jakąś bliznę. Co jest? Ty, a ten czemu jest tak... Co to jest? Co tu się dzieje? Kokoszka. Też mnie to dziwi. Goku będzie walczył w swojej głowie? Na przykład jak ten? Jak Bleachigo? Gdzie jest Gok? On jest w jakimś panteonie? W ruinach starożytnej Grecji? To miejsce nie wygląda na zbyt przyjemne. Wygląda na stary, zapomniany świat. Dobra, spróbuję użyć błyskawicznej transmisji, żeby się stąd wydostać. Dziwne. Nie czuję niczego. Nawet żadnej iskry ki. Tak było wtedy, kiedy wpadłem na tych Shinigami. Nie czuję niczego poza moją własną ki. To możesz teleportować się do siebie, nie? Tak jak Goku, kiedy miał guzik od Zeno i był przy Zeno i mówi, idę do Zeno. A Zeno mówi, no nie ma potrzeby, nie? Nawet Zeno wiedział, że to głupie. Ej, co to było? Było blisko. Jakieś ataki atakują Goku? To on nie był w stanie wyczuć ki, ale ataki, które lecą w jego stronę... Co to? No to w takim razie co... No nie gadajcie, że mamy tutaj motyw Goku kontra Kakarota. Goku odbija to ki i widzi coś takiego, patrzcie. Ręka jest taka popalona, sajańska zbroja, Super Saiyanin jakiś Kakarot tutaj z ogonem w ogóle jeszcze. Gdzie ja jestem? I kim ty jesteś? No tutaj bardzo podobny motyw do tego, jak to wygląda w Hakai, nie? Też tam mamy Kakarota, z którym Goku trochę sobie rozmawia w swojej własnej głowie. Jestem tym, czym ty nie chcesz być. Prawdziwym Saiyaninem. Saiyaninem urodzonym, by niszczyć, nie by chronić. Saiyaninem urodzonym, by niszczyć, a nie by chronić. Walczę dla tych, których kocham, nie dlatego, że czerpię przyjemność z niszczenia innych. Żałosne. Twoje emocje cię osłabiły. Poświęciłeś siebie dla zwykłych ludzi. Rozumiem. Czyli w takim razie twoim celem jest powstrzymanie mnie, żebym wyszedł z tego miejsca. Dobrze pomyślane. I rozpoczyna się walka między Goku... Możemy na niego mówić roboczo Kakarot? Wydaje mi się, że o to tutaj najbardziej chodzi, że ta prawdziwa sajańska natura... W ogóle mamy tutaj D8 z Isaaca. Walka się rozpoczyna, ale wygląda na to, że Goku nie radzi sobie jakoś szczególnie imponująco z tą swoją drugą wersją, bo dostaje jeden cios i już upada na ziemię. I chwilę później Kakarot wbija mu rękę w brzuch, potem go okłada po twarzy. Goku jest maltretowany przez to swoje alter ego. Używamy tych samych technik, ale ty nie masz sajańskich instynktów. Czyli może to będzie ta lekcja, którą Goku będzie musiał wynieść z tego starcia. A co by kokoszka chciała? Co by kokoszka chciała? Ja jestem jak pirat, który nosi swoją papugę na ramieniu. Ale ja muszę przewijać panele. Co ty na to, mała? Mała, ty mogłabyś być jeszcze... Mogłabyś być żabą. Wyglądasz jak żaba trochę. Kokoszka. Nie masz tych samych instynktów. Zobacz, malutka. Kakarociątko. Kakarot leci w stronę Goku i on go kompletnie deklasuje w tej walce. Jest szybki i bije bardzo mocno. Boli, co?
Będę cię torturował do samego końca. Jeśli myślisz, że mnie pokonałeś, jesteś w śmiertelnym błędzie. W takim razie, chodź. I powiedz mi to w twarz. Malutka. Dobra, puszczam cię. Bądź grzeczną kurą, dobrze? Zobaczcie, nawet mam tutaj ostrzeżenie, że są niebezpieczne kury. Goku rzuca się w stronę Kakarota, próbuje go atakować, no i wygląda na to, że tutaj idzie na całość. I ma lekką przewagę w tej walce, chociaż być może Kakarot tylko udawał. Dobra, wystarczy tej zabawy. Moja kolej. O, no i już widzimy miejsce, w którym Goku będzie spędzał prawdopodobnie następne rozdziały. Chociaż nie ma tego aż tak dużo. Jesteśmy w rozdziale 7 chyba? Jesteśmy w rozdziale 7, także podejrzewam, że w którymś momencie będzie musiał stamtąd wyjść. No ale póki co nie wygląda to dobrze. Goku jest niszczony przez swoje alter ego. O, czuję jak twoja moc rośnie. Czy w takim razie w końcu pokażesz swoje zęby? Swoje kły? Pyta tutaj Kakarot. Muszę przekroczyć swój własny poziom. Myśli sobie Goku, który wygląda trochę jak Namek, bo ma tutaj ten niebieski podkoszulek, zaczyna się wzmacniać. I wiecie o czym sobie teraz myślę? Co by było, gdyby on tutaj użył Kaiokena na Super Saiyanie? Przecież w tej sadze filerowej, kiedy walczył na turnieju w zaświatach, mieliśmy Super Kaiokena. Nic nie stoi na przeszkodzie. Shibidams musisz. Hashtag musisz. Chociaż ta manga jest już zakończona, także musiałeś wtedy, ale... Jest! Nie wiem, z czego się bardziej cieszę. Że mamy tutaj połączenie, którego jestem wielkim fanem, czy... fakt, że miałem rację. No wiadomo, że nie będzie miał jakiegoś Super Saiyanina 2. I też jak powiedział, że muszę się surpass myself. To jest bardzo częste słowo łączone z Kaiokenem, jeśli chodzi o przekraczanie limitów. Mamy Kaiokena, ale chyba póki co tylko podwójnego. W sensie zwykłego, czyli tego podwójnego. No ale w połączeniu z Super Saiyanem to tak naprawdę jest jakby Super Saiyanin 2. Nie? Jeśli mamy w ten sposób patrzeć na te mnożniki. Dobrze pamiętam, że tak to było. 50 razy, 100 razy, 400 razy. Tak to chyba było. Tak czy siak. Goku tutaj naprawdę zyskuje wielką przewagę nad Kakarotem, który nie jest w stanie nawet dostrzec, z której strony nadchodzi atak. Wow, no wygląda to teraz bardzo imponująco. Jestem tylko ciekaw, jak długo Goku wytrzyma, bo Kakarot jest tutaj mocno atakowany, aż wypluwa krew z tego wszystkiego, jest wbijany w skały. Goku w tych dwóch atakach wypracował sobie tak olbrzymią przewagę, że chyba można stwierdzić, że Kaioken był strzałem w dziesiątkę, chociaż jaki będzie koniec tej bitwy? Goku ma zamiar wykończyć? Nie, to Kakarot. Kakarot wystrzeliwuje w stronę Goku Kamehameha, a ten skacze nad tym, robi dosłownie skok przez kozła, chyba przez konia w zasadzie, nie? Kozioł gimnastyczny, no ale to tak nazywają, koń gimnastyczny, no. Tak się zawsze na to mówiło, skok przez kozła, ale normalnie to się koń nazywa, nie? Także przez konia tutaj skacze. O, nieźle, doceniam to. Ale... co? Nadal jest daleko, żebyś był dla mnie jakimkolwiek zagrożeniem. No Kukarocie, weź ty tutaj nie mydl mi oczu, przecież dostałeś taką epę, że się oplułeś własną juchą. I nagle on mówi, że jest Gicio petarda i jestem dla ciebie najsilniejszy? No nie, ja już myślałem, że będzie dobrze. No i się chłopaki spinają, a Goku dalej w Kaiokenie, ale on puszczał tylko zwykłego Kaiokena, może zaraz odpali jeszcze silniejszego. Ja zaraz odpalę Kaiokena na małą. Kokoszka, nie będziesz tam nie biegać, jesteś tutaj u mnie, jesteś tu u mnie, o, jesteś tu u mnie. Podoba mi się ta agresja. Szkoda, że nie pokazałeś tego przeciwko Cellowi, ale uwierz mi, nadal niczego nie zobaczyłeś. Masz kokoszka, ale bądź grzecznym kotkiem, dobrze? Bądź grzecznym kotkiem, bo puszczę Kaiokena poczwórnego i będzie kurwa wtedy dopiero płacz. Na planecie Wielkiego Kaio, czyli w Białym Domu. No nie, tragedia. Nie czuję Ki Goku. Aha, czyli co? Został pokonany, no to zajebiście, mówi Bob Marley. Aha, myślałam, że nie jest w stanie przegrać z kimkolwiek. No to w takim razie jesteśmy w tarapatach. Problem? Północny Kajo? Tak, panie. Goku po prostu zniknął i trochę się boję. Gniotek pękł w salonie, panie. Aha, powiedziałeś, że twój wojownik wygra bez problemu. No dobra, czas na żarty się skończył, północny Kajo. Zadzwońmy po Pajkuchana z piekła. Poradzi sobie z tym problemem w Drymiga. Ja sugeruję, żebyśmy wysłali Papoja. Ktoś ma lepsze pomysły? Arqua będzie znacznie lepszym wyborem, panie. Kajo smutny. Bubblesa wyślijmy. Może rzuci skórkę po bananie i Kurajami się poślizgnie. A nie, Kurajami jest duchem, nie ma nóg.
Dobra, to nie mam pomysłów. Nie działajmy w pośpiechu. Trójka naszych wojowników już poległa przeciwko Kurayamiemu, czyli Shiba, Shema i Shumba. Nie powinniśmy dawać mu więcej ciał do wykorzystywania. Nie możemy również liczyć na po prostu powrót Son Goku. Przywołajmy Paikuhana. Musimy wykończyć go, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Seba sobie tutaj... O nie, Olibu nawet jest i Olibu zostanie przejęty? Czułem jakąś walkę, ale już nic nie czuję. Olibu, no to nie mogłeś tam polecieć? Ale on jest nieogar. Stoi w miejscu i... Czuję jakąś walkę, ale już nic nie czuję. O co chodzi? Mówię do samego siebie. Szkoda, że muszę opuścić to ciało. Ale w tym stanie nie dam rady walczyć przeciwko wielkiemu Kaio. On sobie wyciąga to oko i ciska nim przed Olibu. Co to? Oko? Głupi Olibu. Głupi Olibu. O! Czuć z niego jakąś energię. Olibu! Ostrzegam! Olibu niestety ma niski iloraz inteligencji i oddycha przez otwarte usta. No i wygląda na to, że teraz to z nim będziemy walczyć. Chociaż w sumie jestem z tego też powodu zadowolony, bo zobaczymy być może jakieś techniki Olibu. No jeśli Kurayami będzie w stanie wykorzystać potencjał tego ciała, to może zobaczymy Olibu w akcji. O, to jest naczynie godne mnie. To ciało słucha mnie bez oporu. No został trochę ten Olibu słabo przedstawiony, nie? Jako słaby wojownik. No może nie jako słaby fizycznie, ale jako taki nieogarnięty. Nie muszę czekać już na tamtego Son Goku. Czas nadszedł, Grand Kaio, mówi Olibu. Wystarczy! O, Pablo przyleciał! Co jest, to nie Son Goku? Czyli będziemy mieli walkę Pablo, ale szybko przyleciał z tego piekła, nie? Co jest? Ktoś mnie przerywać moją zemstę. No dobra, z Pablo lepiej nie zadzieraj, bo on jest w stanie brać na klatę Sela, Mecha Freeze, oddział Ginyu bez kapitana i jeszcze Króla Colda. Kolejny szkodnik. Olibu próbuje atakować Paikuhana, ten robi fiku-miku w powietrzu, odbija jednym ciosem tego Kiblasta, on wraca z powrotem do Olibu, który jest zdziwiony. Windows aż wywala mi jakieś powiadomienie, że mam dodatkowe zabezpieczenia. Mi nie dawajcie zabezpieczeń, to Kurayami potrzebuje zabezpieczeń przed Pablo Kucharskim, który właśnie zasadza piętę w jego brodę. Powiem ci tak, to co robisz nie ma żadnego znaczenia. Nie masz pojęcia, ilu przed tobą próbowało. Będziesz po prostu kolejnym imieniem, które znajdzie się na mojej liście. Ty, no nie żartujcie. Dobrze, że dzisiaj przeczytaliśmy 2 rozdziały, bo były one, mimo tego, że dłuższe, to było znacznie więcej walki. A więc, ja sobie tylko zobaczę, jak wygląda okładka rozdziału 8. Jak wygląda okładka? Chicharites Kakarot? Ty, o co tu chodzi? O, patrzcie, to są blizny Kakarotto. Ta jest od przestrzelenia przez Piccolo, ta jest od wybuchu Ty, ja już gdzieś kiedyś coś takiego widziałem. Ja widziałem kiedyś fanart, że Goku powinien mieć takie blizny. Czyli to jest blizna od wybuchu Cella, to jest blizna od przebicia przez Piccolo w walce z Radicem. Tutaj jakiś Kenzan. Wow, ale jest okładka jeszcze? Jest okładka. Ej, to też jest znana pozycja. To chyba Goku chyba Toriyamy był tak rysowany w pewnym momencie. Ale okej. Super to jest, że Kakarotto tutaj jest w ten sposób narysowany. No to jest mega dobre, ale jeszcze sobie o tym pogadamy na początku następnego rozdziału. Jeśli chodzi o ilość stron, no to tutaj mamy 27, w zależności od tego jak to będzie szło. Zostały 4 rozdziały, więc być może zrobimy 7, 8, 9, 10, 11. Tak by było dobrze. Dzięki Wam za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało, suba, żeby niczego nie przegapić. Zbliżamy się do końca tej historii, szybko ona idzie, ale cieszę się, że jest zakończona, bo brakuje mi takich fanmang, które są zrobione od początku do końca, więc tutaj przynajmniej ten tytuł autorstwa Shibidamza będziemy sobie mogli odhaczyć. Dzięki jeszcze raz, dzięki autorowi za jego pracę i za podesłanie tej historii i widzimy się w kolejnym rozdziale, a w zasadzie w 2 rozdziałach, jeśli dobrze pójdzie. Dziana!